Ponoć w dzisiejszych czasach nie ma miejsca na nostalgię. Technologia przed do przodu, a proste, klasyczne rozwiązania w naturalny sposób odchodzą do przeszłości. Zwłaszcza w branży motoryzacyjnej, gdzie jeszcze do niedawna zmiana pokoleniowa i pęd w kierunku elektromobilności mogły wydawać się naturalną koleją rzeczy. Ale czy na pewno? Abstrahując już od tego, że obecnie elektryfikacja trochę wyhamowała, to nieuniknionym wydaje się, że przyszłość mimo wszystko będzie jednak elektryczna. Jak odnajdzie się w niej klasyczna motoryzacja? Czy ratunkiem dla niej jest konwersja klasycznych samochodów na napęd elektryczny? Jedni powiedzą, że to świetny sposób na połączenie klasyki z nowoczesnością. Inni, że raczej zabijanie duszy motoryzacji. Faktem jest, że coraz więcej firm i startupów bierze się za klasyczne samochody i zastępuje w nich silniki spalinowe elektrycznymi. Co się z tym wiąże? Opowiem Wam w dzisiejszym odcinku. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Zacznijmy od tego, na czym w ogóle polega konwersja klasyka na elektryka. Oczywiście w dużym uproszczeniu, bo nie jest to tylko wymiana silnika spalinowego na elektryczny. Do tego dochodzi oczywiście instalacja baterii, sterownika. W zależności od projektu można zachować oryginalną skrzynię biegów lub zastąpić ją dedykowaną przekładnią. Jeśli chodzi o silnik elektryczny, to dobiera się go w zależności od modelu auta i potrzeb. Popularne są jednostki z Tesli czy z Nissana Leafa, a ostatnio również customowe silniki. Nawet całe zespoły budowane z myślą o takich właśnie zastosowaniach. Kolejna wspomniana rzecz, czyli baterie. Najczęściej są litowo-jonowe i montuje się je w miejscu baku paliwa lub w bagażniku. Sterownik i system zarządzania energią to mózg całego układu pozwalający optymalizować pracę silnika i baterii. Na tym nie koniec, bo z uwagi na większą masę akumulatorów, coraz większą moc silnika, często wymagane są jeszcze dodatkowe modyfikacje układu hamulcowego i zawieszenia. Czy to się opłaca? Powiem tak, tanio nie jest i wymaga jeszcze cierpliwości. Śledząc różne fora i oferty w internecie, szacunkowy koszt podstawowego zestawu konwersyjnego, który obejmuje silnik, kontroler i baterię, oscyluje w granicach od 50 do 150 tysięcy złotych. Ale zaawansowane modyfikacje mogą podnieść koszty nawet do 300 tysięcy. Choć w indywidualnych przypadkach kwoty mogą być jeszcze wyższe. Muszą przecież uwzględniać poza przeróbkami także czas pracy wyspecjalizowanego warsztatu, a warto wiedzieć, że profesjonalna konwersja może trwać kilka, a nawet kilkanaście miesięcy. Często łączona jest też z pełną renowacją danego samochodu. No dobra, czy to się zatem opłaca? Z punktu widzenia ekologii tak, bo pod kilkoma względami auto staje się bardziej użyteczne na co dzień, pominając kwestię ładowania, do której trzeba się przyzwyczaić. Jeździ lepiej, jest duża szansa na to, że będzie mniej awaryjne i wymaga też mniej zachodu, choćby z racji braku konieczności wymiany filtrów, oleju czy paska rozrządu. Z perspektywy finansowej zwrot kosztów inwestycji zajmuje całe lata, ale utrzymanie auta będzie z pewnością tańsze. Co ważne, jak szacuje w raporcie specjalnym brytyjska firma Vanarama, w wielu przypadkach może wręcz przynieść znaczące profity. Ale o tym za chwilę. Najpierw pokrótce podsumujmy argumenty za i przeciw konwersji. Pozytywem będzie bez wątpienia nowe życie dla takiego elektroklasyka. Mniejsza awaryjność silnika czy łatwiejsza dostępność części. Dla proekologicznie zorientowanych użytkowników istotny będzie też aspekt ekologiczny, bo elektroklasyk to brak emisji spalin i możliwość ładowania z odnawialnych źródeł energii. Za przemawiają też lepsze osiągi, w tym większy moment obrotowy, lepsze przyspieszenia, płynniejsza jazda i mniej hałasu. I wreszcie wspomniane już niższe koszty eksploatacji. Przeciw? Utrata charakteru. Bo brak silnika spalinowego i charakterystycznego dźwięku z wydechu może być porównywalny z
pozbawieniem klasyka serca i duszy. Zniechęcać do konwersji mogą również wysokie koszty, często przewyższające wartość samego pojazdu. Trzeba się także liczyć z ograniczonym zasięgiem, bo przecież klasyczne auta nie były projektowane z myślą o takim napędzie i często ich konstrukcja utrudnia lub wręcz uniemożliwia zastosowanie akumulatorów o większych pojemnościach. Dużym minusem mogą być kwestie rejestracyjne takich modeli, które wymagają specjalnych procedur. O tym opowie Wam Viola Szafoni, nasza specjalistka od papierkowej roboty. Tak, potwierdzam, że przy rejestracji pojazdu przebudowanego na elektryka mamy mnóstwo papierkowej roboty. I jeżeli jesteśmy właścicielami pojazdu lub chcemy taki pojazd do takiego projektu kupić, to wszystko dzieje się tak samo, jak przy zakupie każdego innego pojazdu. Potrzebna będzie nam umowa lub faktura, dowód i tablice. Po przebudowie pojazdu startujemy z papierkami. Zaczynamy od oceny technicznej, która powinna zawierać następujące punkty. Opis zmian, że zmieniono silnik spalinowy na silnik elektryczny, podając jego parametry, wskazując nazwę jego producenta, jego numer seryjny. Model, maksymalną moc i moment obrotowy. Opinia zawierać też powinna dokładny opis zmian i jakie elementy wymieniono wraz z zawarciem dokładnej dokumentacji fotograficznej. Ważne też jest, żeby w opisie znalazły się informacje o układzie hamulcowym, alternatorze, pompie wspomagania, zawieszeniu pojazdu, zespole napędowym czy licznikach prędkościomierza. Z taką oceną techniczną, z uzyskanym certyfikatem zgodności instalacji elektrycznej wystawionej przez uprawnionego elektryka w zakresie konserwacji i montażu oraz oświadczeniem o dokonanych zmianach wystawionych przez firmę, która dokonywała zmian, udajemy się na stację kontroli pojazdu w celu przeprowadzania badań technicznych. Badanie techniczne wykonujemy na okręgowej stacji kontroli pojazdów, gdzie diagnosta potwierdza rodzaj zasilania, moc oraz opis zmian konstrukcyjnych, jakich dokonano w naszym już elektrycznym samochodzie. Z takim kompletem dokumentów udajemy się do Wydziału Komunikacji, gdzie składamy wniosek o rejestrację pojazdu na zielone tablice rejestracyjne. Pamiętajmy, że jeżeli mamy pojazd zarejestrowany na żółtych tablicach rejestracyjnych z wpisem do ewidencji konserwatora zabytków, to nie możemy zmienić silnika spalinowego na elektryczny. Póki co w Polsce jest zarejestrowanych 29 pojazdów elektrycznych w wieku powyżej 25 lat. Tak więc można powiedzieć, że sprawa dotyczy niewielu, ale być może w najbliższych latach ta sytuacja będzie się zmieniać. Dlatego, jeżeli chcielibyście więcej dowiedzieć się o procesie rejestracji klasycznego auta przerobionego na elektryka, to napiszcie nam to w komentarzach, a przygotujemy dla Was taki materiał. Wrócę teraz do kwestii opłacalności konwersji. Według raportu wspomnianej Vanaramy auta klasyczne po takiej przeróbce mogą być warte nawet 20 razy więcej. Zaskoczeni? Od razu zaznaczę, że takie wzrosty wartości dotyczą w pełni profesjonalnych konwersji połączonych z pełną renowacją. Przykłady? MG MGB, wyceniany średnio na około 25 tysięcy złotych, po elektrycznej metamorfozie sprzedawany jest za 540 tysięcy złotych. Drożej o 2000%. Land Rover serii drugiej w wariancie spalinowym kosztuje średnio około 40 tysięcy złotych, po konwersji 750 tysięcy złotych. Więcej o 1775%. Ale już na przykład Aston Martin DB6 przy średniej 1,6 miliona złotych z elektrycznym sercem wyceniany jest na 3,7 miliona, czyli więcej o 129%, co specjaliści z Vanaramy tłumaczą faktem, że już spalinowa wersja kosztuje krocie i jest poszukiwanym i cenionym klasykiem. Idę o zakład, że słyszeliście o takich projektach jak Jaguar E-Type Zero, Porsche 911 by Everati, Mustang Fastback Electric, Rolls-Royce Silver Shadow czy Ferrari Tesla Rossa. Tak, to nie pomyłka, Tesla Rossa. Je wszystkie łączy zabieg elektrycznej konwersji i wysokie ceny. Amerykanie i Brytyjczycy mogą przebierać w ofertach specjalistycznych firm zajmujących się takimi modyfikacjami. Kilka działa już również w Polsce. Skusicie się? No cóż, dla jednych to przyszłość motoryzacji i sposób na ratowanie zabytkowych aut przed złomowaniem. Dla innych świętokradztwo, które niszczy to, co w klasykach najcenniejsze.
Jedno jest pewne, technologia idzie naprzód, a elektryfikacja klasyków to trend, który będzie się rozwijał. Czy według Was klasyk na prąd to genialny pomysł, czy jednak motoryzacyjna zbrodnia? Zachęcam do dyskusji. Dajcie znać w komentarzach. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.